Cześć, witajcie. Dzisiaj przedostatnia część filmu z serii Ibanez H3 Brass Block, czyli blok mosiężny. Na podstawie tego bloku, oryginalnego bloku, za pomocą tego 600 gramowego prefabrykatu wykonałem to. Czyli jest to kopia, nie dokładnie 1 do 1, ale jest to kopia bloku firmy Ibanez. Ten waży około 100 gramów, ten około 350 gramów. Trudnością w wykonaniu tego bloku było to, że oryginał nie zachowywał symetrii, ani też był to odlew, w związku z tym wymiary nie były bardzo precyzyjnie tutaj naniesione. Należało wziąć jakąś średnią. Natomiast udało się zachować kształt, geometrię. Blok ten, jak zaraz zobaczycie, pasuje do oryginalnego mostu. Praktycznie za pierwszym podejściem wszystko pasowało, wymagało tylko może delikatnych szlifów w niektórych miejscach, ale to jest naturalne. Pokażę Wam, jak to wszystko do siebie pasuje. To co, zaczynamy. Ok, jak widzicie, w tej konfiguracji, kiedy śrubka jest wkręcona tylko w dolnym otworze, mamy problem z wahliwością wajchy, czyli z luzem na tulei plastikowej, która jest wewnątrz. W związku z tym w oryginale również mamy dwa otwory i zalecam zamocowanie tej śruby imbusowej w górnym otworze, to zaraz Wam pokażę, będziecie widzieć różnicę. To jeszcze raz. Mamy lekki luz wajchy w tej chwili, natomiast wahliwość w osi w gnieździe jest praktycznie minimalna, a za chwilkę nie będzie jej w ogóle. I w tej chwili mamy zerowy luz, tak naprawdę możemy to jeszcze bardziej dokręcić. W tym momencie wajcha przestaje poruszać się luźno, swobodnie, natomiast luz został wyzerowany, nie ma go. Oczywiście tutaj jeszcze dokręcić się należy tą nakrętkę, natomiast ona w tej chwili nic nie przytrzymuje, ponieważ został zerwany gwint w oryginalnej tulei. To już nie jest w mojej gestii, to już jest właściciel dokupi sobie zamiennik, kiedy dotrze do niego oryginalny blok. Tak to wygląda. Dokończymy montaż. I w tym położeniu wajcha nie ma praktycznie luzu. Niepotrzebna jest dolna śruba ampułowa, natomiast można ją dokręcić dla pewności. Tutaj tylko pewna uwaga, Ibanez w oryginale również w takim miejscu usadowił otwór, że zalecam wyfrezowanie tego fragmentu oryginalnej płetwy mostu, tak aby mieć dostęp za pomocą klucza imbusowego do tej śrubki. Tutaj w tej chwili ten dostęp jest delikatnie utrudniony, ale to jest do skorygowania i na życzenie właściciela mogę to zrobić. Tak wygląda spasowanie tego mostu. I tutaj tak samo widzicie, cała powierzchnia przylega dokładnie. Ze względu na zwiększenie masy wybrałem taki profil, tak aby tą płetwę pogrubić, uzyskać jak największą masę bloku. Jak widzicie, w oryginale on był znacznie cieńszy, natomiast może to ograniczyć w pewien sposób pracę mostka. Sądzę, że nieznacznie, ale jeżeli ktoś uzna, czy właściciel uzna, że ten zakres jest zmniejszony, zdejmiemy tą warstwę, tak aby uzyskać podobny profil do oryginalnego bloku. Na tym etapie, na tą chwilę nie jest to niezbędne. Dzięki tej zwiększonej masie powinniśmy uzyskać lepszy sustain, lepsze trzymanie mostu. Jeszcze na koniec spasowanie
mocowania sprężyn. Mamy 3 otwory mocujące. Są one wywiercone pod kątem, tak aby sprężyna układała się w pozycji prostopadle do bloku. Plus 2 otwory do zamocowania blokady oraz wyfrezowałem dodatkowo wąskie rowki, tak aby sprężyna miała tutaj oparcie. W momencie, kiedy zostanie przykręcona blokada, one się bardzo ładnie ułożą na bloku. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli dobrze się przyjrzycie, to blok jest prostopadły, ale do tej przedniej stalowej płyty z nożami, natomiast ustawiony jest pod kątem do dolnej krawędzi mostu. W związku z tym to nie jest tak, że blok będzie idealnie prostopadły do dolnej krawędzi w momencie, kiedy ustawiacie ten most. W rzeczywistości jest pod pewnym kątem. Zwróćcie na to uwagę podczas ustawiania tego mostu. Ja go nigdy nie ustawiałem, więc nie będę się na ten temat wypowiadał, ale znajdziecie wiele informacji w internecie dotyczących tego, jak prawidłowo ustawić ten most. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam, na pewno Wam odpowiem. Trzymajcie się, pozdrawiam.